bo właśnie reżyserka mi tu podpowiada, że dostałem wiadomość. No i właśnie dostałem wiadomość, że moja córka urodziła. Naprawdę? No. No co ty mówisz? I Janusz został dziadkiem. Właśnie zostałem dziadkiem. To gratulacje nie tylko z okazji wygrania Wykonawcy Roku, ale... Że akurat trafiło to na... Tylko muszę, bo wy w duecie jesteście cały czas. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Witamy Was i wszystkich, którzy słuchają i oglądają w kolejnym odcinku podcastu Roller Coaster, którego gośćmi dzisiaj są Janusz Matuszczyk i Szymon Stachura. Zerkam, żeby nie przekręcić nazwisk, bo ja imiona głównie zapamiętuję. Przedstawcie się, to powiedzcie kilka słów o sobie, żebyśmy pokazali, dlaczego tu dzisiaj jesteście. Janusz, może ty. No jak wcześniej Duet powiedziałeś, świetnie uzupełniający, z tego jak- co słyszałem. jak wcześniej podkreśliłeś, jestem Janusz Matuszczyk, reprezentuję swoją firmę ogólnobudowlaną Budmat. No mamy z Szymonem zaszczyt również dzielić sekcję ambasador z grupy pracy wykończeniowej. Oprócz tego, że jesteśmy ambasadorami grupy pracy I wykończeniowej, gwiazdami, o tym też porozmawiamy. w sumie może i no, takimi małymi gwiazdkami, no to również mam zaszczyt reprezentować jako ambasador firmę Rokul. Szymon za chwilę się wypowie, jaką jeszcze sekcję swoją reprezentuje. No i co, zajmuję się ogólnobudowlanką, izolacją. No Mamy i to. To co? Mamy to. Szymon, teraz ty? Kilka słów o sobie? Tak, jak najbardziej. Nazywam się Szymon Stachura, jestem z Poznania i reprezentuję swoją firmę BWR Eregon, ale tak jak już Janusz wspomniał, reprezentuję również sekcję ambasador w grupie prace wykończeniowe. Na co dzień zajmuję się wykończeniami wnętrz. Do takich głównych specjalizacji należą płytkarstwo, szpachlowanie i malowanie natryskowymi metodami. Do tego sucha zabudowa kartonowo-gipsowa. Param się jeszcze również instalacjami elektrycznymi, hydraulicznymi. No i tak powiedzmy, że dodatkowo dla moich klientów prowadzę nadzory inwestorskie, pilnując ich interesów. I tak jak Janusz właśnie wspomniał, staramy się tutaj w tym świecie wykończeniówki, ogólnobudowlanki łamać te stereotypy, które gdzieś tam krążą niestety o nas, o budowlańcach. O czym też za chwilę jeszcze porozmawiamy. Natomiast zacznę może od pytania takiego, bo przyjechaliście do Wrocławia wczoraj specjalnie. Powiedzcie, czym przyjechaliście? No przyjechaliśmy naszymi RAW plugowozami. tak, naszymi wygranymi. Tak jest. I tutaj gratulacje i dla Was, i dla wszystkich uczestników konkursu, i laureatów konkursu Wykonawca Roku 2023, bo i Szymon, i Janusz, przepraszam na odwrót, i Janusz, i Szymon wygrali ten konkurs i odebrali nagrody, którymi właśnie są auta. Powiedzcie mi, zacznijmy troszkę od tego konkursu. Jako punkt zaczepienia bym go potraktował. Tak jak chwilkę rozmawialiśmy przed programem, no konkurs polegał na tym, żeby fajnie pokazać pewne rzeczy multimedialnie, takie, które też w internecie się świetnie sprawdzają. I wy nie tylko dobrze to zrobiliście przy okazji jakby podsumowania rocznego, ale też wiem, że kilka sukcesów po drodze. Powiedzcie, na ile tutaj wspomniałeś też, Szymon, o stereotypach z wykonawcami związanymi. Wy nie jesteście osobami, które się kojarzą na pierwszy rzut, na pierwszą myśl jakby z wykonawcami. Jesteście, poza tym, co przed chwilą powiedzieliście, prężnie działającymi gwiazdami internetu. I nie zaprzeczaj, że gwiazdkami, Janusz, bo ja widziałem, co robicie. Powiedzcie, czy to jest tak, że w tej chwili wykonawca, budowlaniec też powinien kreować swój wizerunek w internecie, czy to jest po prostu coś, co lubicie? Bo dzięki swoim umiejętnościom i tej smykałce do tego wygraliście konkurs, ale robicie to na co dzień, nie dla konkursu. Zgadza się. Ja bym tutaj na samym wstępie chciał tylko delikatnie sprostować, że myślę, że z Januszem tutaj przyznam rację, jakby nie czujemy się gwiazdami w tym, co robimy, ale mówię poważnie tutaj, całkowicie szczerze i uczciwie, bo
traktujemy to bardzo tak Jako osobiście, zabawę. prywatnie. Mamy z tego wielki fan i oprócz tego, że nam to faktycznie w jakikolwiek sposób wychodzi i jest pozytywny feedback z mediów społecznościowych, ogólnie ze świata budowlanki, od firm, z którymi gdzieś tam mamy okazję współpracować, to jakby czerpiemy z tego, tak jak wspomniałem, bardzo dużą radość i bawimy się tym tak naprawdę, nie? A czym lepiej to robimy, tym lepiej jesteśmy odbierani i to w sumie nas napędza do robienia tego dalej, nie? Bo jeżeli się. byśmy gdzieś tam byli źle oceniani, czy w jakiś sposób, nie wiem, to byśmy się w którymś momencie mogli zatrzymać, nie? Ale jeżeli dobrze to wychodzi, dobrze jesteśmy odbierani w tym, co robimy, w jaki sposób pokazujemy dane czynności, które robimy na budowie, no to niestety nas tylko napędza. Żartów też tam jest sporo. Tak, oczywiście, jest. bo jaja sobie robicie regularnie, także tam troszkę bawicie się nawet tymi stereotypami chyba, nie? Że tam kawka na dzień dobry, Zgadza tutaj się. jakieś... To nie wiem, czy miałeś okazję gdzieś podglądać moje social media w momentach, kiedy jestem w stanie wcielić się w Grażynkę. Widziałeś to? Grażynki nie widziałem, jeszcze muszę nadrobić O koniecznie. Jezu. Koniecznie nadrobię. To nie jest tylko... Zapisuję nawet, żebym nie To zapomniał. jest tak zwane nie, żeby... budowlanie po godzinach, No, ale to w nie wersji jest- kobiecej. To nie jest tylko nasza... Potrafimy się wcielić w inne osoby, także... Kiedy wy na to wszystko znajdziecie czas? Jak robicie te wszystkie rzeczy poważne, Znaczy które mówiliście właśnie- wcześniej i tak również poważne, ale zupełnie inne, doba za krótka chyba, co? Zdecydowanie. Bardzo dużo czasu na to idzie i zdajemy sobie z tego sprawę, ale gdzieś już nauczyliśmy się przez ten okres czasu, lat w zasadzie, odkąd tak gdzieś to robimy. Nagrywać na budowie, a montować Dajmy podczas skończyć jazdy. Szymonowi, spokojnie, ja tutaj rozumiem. mi mikrofonu. Nauczyłeś się tego, Szymon, bo zacząłeś mówić, że nauczyliście się. Myślę, że jakby wzajemnie nauczyliśmy się tego, żeby właśnie wyrywać ten czas bezpośrednio będąc na budowie w trakcie, nie? Czyli jakby wykonujemy jakąś czynność i nagle dostajemy olśnienia, o jest pomysł, nie? Wyciągamy telefon, no bo jakby ja nagrywam wszystko telefonem, nabyłem taki telefon, żeby miał jak najlepszą jakość tego nagrywania, Janusz i telefonem i ma też do tego specjalistyczny sprzęt. Plus ma specjalistę syna, który mu pomaga. Dokładnie chyba, i ma tak? syna, który się w tym specjalizuje i naprawdę rośnie kolejna tutaj, ale już prawdziwa gwiazda. My to jesteśmy tylko w budowlance, a tam to już bardziej świat gwiazd wjeżdżał u syna Janusza. Natomiast Pochwalimy się? O jakie Oczywiście, gwiazdy że chodzi, Janusz? Tak, przerwę Jak? na chwilkę. Pochwal się. O jakie gwiazdy chodzi? Bo to, co twojego syna. teledyski? Znaczy nie, no... Filmy? Dużo sobie tam nagrywa na kanał swój YouTube. Jeździmy dużo po tych galach freak fightowych. No jest już bardzo znany wśród największych gwiazd influencerki. Znają go już bardzo dobrze. Bardzo mocno rośnie mu kanał już na Instagramie. Właśnie 2 dni temu dostał zapytanie o podjęcie współpracy z firmą marketingową, która będzie również go reprezentowała. Także no naprawdę rośnie bardzo szybko. No i jesteśmy wczoraj właśnie, podjęliśmy wspólnie decyzję o nakręceniu pierwszego jakby klipu jego, nie? Rozumiem, ale że w ogóle jest Patrykiem tutaj z nami we Wrocławiu. Bo Patrykiem Wegą, mega produkcja. Właśnie w tym momencie dostałem również telefon, znaczy napisał przed chwilą właśnie wiadomość, że wycisza telefon, bo też nagrywa podcast ze znanym youtuberem z Wrocławia tutaj. Czyli po prostu... Także siedzimy na podcaście w tym samym momencie. Zaplecze macie fachowe i tu ważne słowo padło o influencerce, o influencerach, bo może faktycznie zostawmy te gwiazdy z boku gdzieś, ale wy też zmieniacie kolejny stereotyp, bo influencerka to nie jest tylko urocze dziewczę, które gdzieś tam sobie robi makijaże na Instagramie i jakby współpracuje z różnymi firmami, natomiast wy też jakby robicie rzeczy, które no, są istotne, pokazujecie dobrą robotę i one też mają wpływ dalej, prawda? Znajdują tych odbiorców. Waszym celem jest, poza tym wizerunkiem, o którym już rozmawialiśmy, zmiana tych stereotypów dotyczących właśnie wykonawców, o których Szymon mówił na początku. Może powiedzmy najpierw o tych stereotypach. Co się kojarzy? Wy wiecie o tym najlepiej, bo macie kontakt i z klientami, z inwestorami.
z czym się kojarzy, z kim się kojarzy wykonawca, czy kojarzył się? Na razie zostawmy waszą Klasyczny robotę. stereotyp takiego budowlańca, no to jest przede wszystkim to, że jakby alkohol ma miejsce, Wiadomo. niestety. Mhm. Jest to osoba o dosyć niskiej kulturze osobistej, niesłowna, nieterminowa, Mhm. nieuczciwa. Mhm. Nawet bardzo często padają w internecie słowa, że o, bo ten złodziej tutaj albo ktoś mnie oszukał, albo tutaj papudrok taki albo siaki, nie? Mhm. No jakby też ta prezencja tych osób, dbanie jakby o swój, nie wiem, wizerunek, o może tak bym to nazwał, bo tu nie chodzi o to, żeby, nie wiem, ktoś na kogoś patrzeć, czy chodzi w markowych ciuchach, czy niemarkowych, Tylko nie? jaką robotę wykonuje. Ale jaką robotę wykonuje, to że oni jakby nie przywiązują wagi do tego, że mają jakiś zawód i warto by było w jakimś tam stopniu zadbać o ten swój wizerunek, jakkolwiek byłaby do niego jakby tutaj metoda, żeby zmienić ten swój obraz w oczach potencjalnego klienta, nie? Bo jednak potencjalni klienci bardzo mocno patrzą na to, jak dana osoba przyjeżdża na budowę, w jaki sposób rozmawia z klientem, jak siebie przedstawi, czyli tak naprawdę zareklamuje się do tego, żeby sprzedać swoją usługę i żeby ten klient miał ochotę bądź w jakimśkolwiek stopniu nawiązać tą relację z tym wykonawcą i żeby dalej to pociągnąć, a żeby nie było na zasadzie, a dobra, tu lepiej chyba nie będziemy wchodzić do współpracy z tym wykonawcą, bo już jakby od samego wejścia, jak ci widzą, tak cię piszą, troszeczkę się sprawdza, nie? Ale wielokrotnie jest tak, że jeżeli dany inwestor już zaczyna rozmawiać z tobą na temat swojego remontu, czy rzeczy, które trzeba u niego wykonać, przeważnie jest tak, że chce gdzieś zobaczyć twoją wcześniejszą realizację i podczas gdzieś naszej wcześniejszej realizacji, którą wykonujemy, odwiedza nas, żeby zobaczyć efekty naszych prac. No i na wejściu prosta rzecz, która robi duże wow, to jest, kiedy inwestor wchodzi na budowę i widzi, że było to nowe mieszkanie, bez względu na to, czy deweloperskie, czy to jest domek jednorodzinny, no to dużą już robotę robi na wejściu, kiedy wchodzi i otwiera drzwi, widzi zabezpieczoną podłogę, nie? Nie widzi syfu na tej podłodze, to co wiadomo, że zdarza się czasami przy różnych pracach, nie zawsze jest wykonawca w stanie utrzymać czystość, ale same gdzieś tam dbanie o jego pieniądze wydane, no to już robi robotę, nie? No są takie detale pewnie, które się zwraca No uwagę. bardzo. I plus oczekiwania, ja rozumiem, że oczekiwania i standardy, które już od strony Dokładnie. właśnie Ale to jest inwestorów i klientów gdzieś tam się wielokrotnie pojawiają. było zwracane na to uwagę, że już po wejściu zabezpieczenie podłogi robi prosta rzecz, nie? Także... Ale nie wszyscy chcą to robić i nie wszyscy na to wydają też pieniądze, nie? Bo jakby trzeba włożyć w to pracę, trzeba ten materiał zakupić, czy to była folia, czy jakieś profesjonalne podkłady, do tego taśmy, którymi też dodatkowo trzeba przykleić to wszystko do podłogi, okna zabezpieczyć, zdemontować cały osprzęt elektryczny, czyli jakby wchodzi tutaj też temat uprawnień elektrycznych do tego, żeby można było ten osprzęt zdemontować, bo też jakby niewiele osób bierze to pod uwagę, że przy przeróbkach elektrycznych demontowanie takiego osprzętu, czy dokładanie jakichś tam zmian elektrycznych wiąże się z tym, że trzeba mieć uprawnienia, a później wykonać pomiary do eksploatacji, czyli przy oddaniu tego danego lokalu czy domu jednorodzinnego do klienta. Oni się boją to robić, zazwyczaj, nie wiem, oklejają ten osprzęt po prostu taśmami malarskimi albo tylko wypychają z puszki. No, u nas to troszeczkę inaczej wygląda. Dużo jest detali. Dużo więcej jest tej roboty, ale my to w robotę jakby wkładamy i to robi naprawdę duże wrażenie. Jest Ale wszystko przyszli inwestorzy, którzy nas właśnie odwiedzają na budowach, no to na wiele naprawdę rzeczy zwracają uwagę wchodząc. A trzeba przyznać szczerze, że dla nas to są ogólnie troszeczkę, mówiąc jakby kolokwialnie, bzdury, tak? Bo jakby jest już to dla nas na tyle automatem, że my nie robimy z tego jakiegoś wielkiego wow, tylko jest to dla nas już takim standardem, a przyjeżdżają do mnie jacyś potencjalni klienci, czy do Janusza na budowę i jest na zasadzie, kurczę, tyle mieszkań jest w tym bloku, a tylko wasze drzwi są od zewnątrz zabezpieczone. Jakieś pianki na narożniki nakładamy, żeby, nie wiem, jeżeli są płytami meblowymi, jakieś wnęki wejściowe do głównych drzwi do lokalu.
zabezpieczamy to wszystko folią z jednej strony, z drugiej strony, no wewnątrz kartonik mamy, żeby ten cały osprzęt zdeponować, zabezpieczyć jakimś ręcznikiem papierowym, Także folię takie stretch. detale To są robią takie ogromną. bzdury, że my poświęcimy na to, nie wiem, 3-4 dni maksymalnie na wejściu na temat. Robimy to wrażenie takie właśnie, że klient przyjeżdża i widzi, że dbamy o te jego pieniądze, o jego mienie. A jednocześnie widzi, że nie na wrażeniu się nie kończy. Tak? Zgadza się. I jednak staramy się jakby dalej ten temat jakby ciągnąć, żeby on cały czas pozostał na tym samym poziomie. Nie, nie będę ukrywał, że zdarzają się czasami jakieś wpadki, no bo nikt nie jest idealny. Tak? Podobno zdarzają się Czy my najczęściej zawalimy tym, gdzieś najlepsze coś? rzeczy robią, bo robią ich najwięcej po prostu. Także to, Tak. My też czasami nawalamy, nie jesteśmy tacy idealni, jakby się mogło wydawać, że bo oni już tam w internecie co chwilę tylko pokazują, to tacy perfekcyjni są. Nie, no też mamy swoje jakieś gorsze dni, czasami też podpadniemy klientom, no ale staramy się z tego wszystkiego wyjść z twarzą. Nie? To będzie trochę ryzykowne pytanie, ale ja podejmę to ryzyko, bo obaj mówicie o tym, że jakby klient weryfikuje wasze doświadczenie, weryfikuje wasze zaplecze, zwraca uwagę na detale, przygotowanie. Wy jesteście krótko po wycieczce u nas po zakładzie wrocławskim w Roleplagu. Mieliście okazję zobaczyć, jak to wygląda wszystko od środka. Stereotypy dotyczą wszystkich, nie tylko budowlańców, więc też i firm produkcyjnych polskich też. Powiedzcie, jakie wrażenie na was zrobiła wycieczka? Zaznaczam, nie uwzględnialiśmy niczego przed programem i chłopaki nie dostali za to żadnego sprzętu ani niczego innego. Jak to nie? A za twoimi plecami już skrzynki są przygotowane. Tak, ale to o tym porozmawiamy później. Słuchajcie, serio zupełnie. Znaczy na mnie wrażenie zrobiło w ogóle dzisiejsza wizyta tutaj. No wy już ją reklamowaliście u siebie chyba od kilku dni, zdaje się, więc tutaj jakby... Wizytę? Tak. Od wczoraj. Ale w tajemnicy troszeczkę to trzymaliśmy, żeby nie wszyscy wiedzieli, po co się chodzi. dzisiaj tutaj spotykamy i Tak. jakie wydarzenie będzie miało miejsce. Najlepiej. Ale to jest naprawdę... Takie budowanie napięcia Dokładnie. troszeczkę, nie? Ale to jest naprawdę ogromny szereg zdarzeń, które się wydarzyły w moim życiu. Pierwsze, że wziąłem udział w tym konkursie. Drugie, że miałem zaszczyt zdobyć jedną z głównych nagród. I trzecie, to, że mogę tu dzisiaj być, bo zawsze gdzieś tam z tyłu głowy było spotkać pana prezesa. No i na wejściu już mogłem wychodzić, bo już spotkałeś. Jak to Mieliśmy było, niebywałe szczęście, że trafiliśmy na to niego. jest takie było szczęście, że jak podawałem rękę, witałem się, to byłem w takim szoku, że mało kiedy jestem w takim No szoku. właśnie chciałem powiedzieć, że my się znamy krótko, ale chyba nie jest tak łatwo ciebie zaszokować. No nie, ale dzisiaj wyszliśmy na zaplecze tylnie tutaj całego terenu, no i doznałem naprawdę szoku, nie? Pozytywnego mam nadzieję. No tak i ciężko było mi z tego miejsca tam się oderwać, gdziekolwiek już dalej iść, nie? Tak rozmowa pozytywnie. A o czym pogadaliście? O wszystkim, naprawdę o wszystkim, nie mogę tu jakby mówić zdradzać. o szczegółach, ale nie no, sam pan prezes to jest osoba, zyskała u mnie tyle, spotykam wielu prezesów firm i wiem, jakie mają o sobie mniemanie, jak chodzą ubrani, ogólnie w jaki sposób się odnoszą. Tutaj naprawdę to było rodzinne, to za duże może słowo, nie, ale niekoniecznie, tak bo u nas w firmie takie klimaty rodzinne są cały właśnie czas, właśnie tak to wyglądało. Jak jeszcze zdążycie, to po podcaście może poznacie panią Krystynę Koelner, która też dzisiaj... Mijaliśmy się tutaj z panią, na czerwono chodzi ubrana. Dokładnie tak. Nie mieliśmy... Nawet byłem świadkiem, jeszcze tylko wejdę w słowo, byłem świadkiem dokładnie opisującej panią Krystynę sytuacji, bo w tej chwili też nie mogę za bardzo chyba jeszcze powiedzieć, co powstaje, ale powstaje tutaj między budynkami obok. I pani Krystyna nie jest osobą, która jakby się nie interesuje takimi rzeczami, bo od razu wyszła, mimo że kropi deszcz, zobaczyć, co tam się dzieje, zobaczyć, co sprawia największe trudności, gdzie coś podpowiedzieć. Tam. Dobra, jedziemy dalej. Duże wrażenie, spotkanie Potężne. z Radkiem Koelnerem, prezesem, ale powiedzcie też jeszcze, już jak ten szok troszeczkę się uspokoił. No nie, bo dalej jest ze mną. A dalej jeszcze jest, dobrze, ale mimo wszystko Ale to udało są się. takie pozytywne emocje, które w nas jeszcze bardziej nas budują do tego, że firma Roleplag jest taką marką, która bardzo rodzinnie właśnie podchodzi. To, co Janusz wspomniał, że może to będzie za duże słowo, ale czuć to po prostu na Od wejściu. razu.
chociażby w samym spotkaniu z prezesem, że bije od niego taka niesamowita serdeczność i to samo jest wszędzie tutaj dookoła, zakład, Gdzie nie biuro, byliśmy, nie? ludzie, którzy tutaj też pracują i to jest Przyznam też wam jedna jedno, z jak- takich, wiesz, ogólnie jeden z elementów, które nas również przyciąga do tej marki, bo tak jak Janusz wspomniał, nie sztuką jest, żeby tego wszystkiego nabrać garściami, nie wiadomo w jaki sposób, jeżeli chodzi o to gwiazdowanie czy łapanie po prostu współprac, tylko żeby te współprace były wartościowe i żeby one miały przełożenie na faktyczne jakieś wyniki, czy one będą w tabelkach, czy personalne, czy ogólnie nawet takie rozwojowe po prostu, bo zasięgi w dzisiejszych czasach oczywiście są ważne, ale w naszej branży uważam, że nie zasięg robi robotę, tylko to, co sobą reprezentujemy. Słuchajcie, przerywamy temat pana prezesa i przemiłych słów na temat Rawplaga, bo czas jest ograniczony jak zwykle, a pytań do was mam jeszcze bardzo dużo. Wróćmy do tego pytania o wycieczkę jeszcze na sekundę, bo wiem, że Janusz poza spotkaniem z prezesem zrobiło coś na tobie duże wrażenie podczas wizytowania zakładu. Cóż to No było? tak. Wielokrotnie gdzieś tam nawet w domach prywatnych spotykałem się z drukarkami 3D robiących różne rzeczy. Pierwszy raz w życiu miałem okazję tu w firmie zobaczyć drukarkę 3D, która robi w metalu. Tak. Mhm. Zrobiło to na mnie tak ogromne wrażenie i w ogóle się nie spodziewałem, że jest taka jakakolwiek drukarka, która zrobi cokolwiek w metalu. Wydrukuje. No, zrobiło to naprawdę na mnie drugie takie wow, wchodząc tutaj za szlaban. I pewnie słyszałeś, ile możliwości nowych nam ona daje, bo to jest inwestycja z ubiegłego roku i już zaczyna pracować. Między innymi przy chłodzeniu podformalnym. No to nie powtarzając się, pan prezes mówił, jakie daje możliwości. Wszystko wiesz. Także naprawdę możliwości ma przeogromne. Szymon, coś poza drukarką 3D? Coś tam ci wpadło? Miałeś okazję? Nie chciałbym papugować, ale również ta drukarka 3D zrobiła na mnie wrażenie. Rozumiem, że to jest ale ja lubię ogólnie tematy produkcyjne i jeżeli to jest związane z narzędziówką, czymś, czym my się zajmujemy, no to jest to po prostu zwyczajnie ciekawe. Zobaczyć, jak ten proces wygląda od kuchni, a że jak mieliśmy taką okazję, no to jest to też jakie fajne po prostu przeżycie. Będziemy mieć co wspominać też, nie? Więc będziemy wiedzieli, bardzo wkładając każdego to... jedną koszulkę kołka, wiedzieć, jak ona powstała. Tak. Bardzo to jest fajne, sympatyczne i faktycznie może być dla was to fajne wspomnienie. Ja teraz bym przeszedł troszkę od nas na nasze też, ale wasze pole bitwy w cudzysłowie, czyli budowę. I temat, który jest dosyć podejrzewam złożony i go całego nie przerobimy, natomiast chodzi mi o to, jak na budowie, na co zwracacie uwagę, jeżeli chodzi o produkty, z których korzystacie, elektronarzędzia, z których korzystacie, bo w tej chwili właściwie bez nich chyba nie da rady funkcjonować. Na razie zostawmy Rawplaga. Zostawmy kwestię samego doboru produktów, bo rozumiem, że potrzeby są różne, wyzwania są różne. Musicie zawsze ten sprzęt dobrać. Na co zwracacie uwagę przede wszystkim w pierwszej kolejności? Ja, jeżeli chodzi, robiąc izolację poddaszy, działając w suchej zabudowie, zakrywając tą swoją izolację wykonaną, zwracam uwagę na wagę tych elektronarzędzi. Wiadomo, że przez większość dnia te ręce są w górze, montując jakiekolwiek uchwyty. Ma to ogromny wpływ na waga samego elektronarzędzia przy moich bynajmniej pracach, także ja zwracam uwagę i strasznie przykładam się do tego, żeby ta waga nie była żeby to leżało tak, i nie leżało, tak, i żeby to pracowało, nie? Czyli ergonomia, waga i w kolejności następnej rozumiem, że tutaj już wchodzimy w bebechy tak zwane, tak? Czy wytrzymałość bardziej? Co tam dalej w kolejce? Znaczy nie, przez ostatni konkurs, który właśnie miałem okazję, w którym miałem okazję wziąć udział, udało mi się zdobyć zakrętarkę Rawplaga i naprawdę ona bardzo dobrze leży pod względem wagowym i podczas pracy, nie? Także
nie zachwalając też tutaj, nie? Naprawdę. Zachwalaj, było słyszeć to wszystko. Tak? Zachwalaj, Nie, naprawdę. No pewnie, że tak, no. Jeżeli ktoś, nie musimy już powtarzać, że jeżeli nie jest ktoś robi napisane. przy suchej zabudowie, no to naprawdę polecam spróbować zakrętarki, bo korzystam z niej przy wkręcaniu wkrętów. Ułatwia mi to pracę szybsza niż praca, lepsza, łatwiejsza niż zwykła wkrętarka. No i naprawdę polecam każdemu wypróbować to, stosując suchą zabudowę, kiedy te ręce muszą wisieć przez cały dzień do góry. Szymon, a ty na co zwracasz uwagę? Podobne parametry cię interesują? Czy Myślę, coś że innego? dosyć podobnie, aczkolwiek ubrałbym to w takie ogólne spektrum zastosowania, czyli zwracam uwagę głównie na to, żeby biorąc pod uwagę, czy to będzie narzędzie, czy to będzie materiał, czy jakiś element zamocowania, co będę stosować, to żeby to było wymiernie dobrej jakości, żeby było skuteczne, żeby właśnie ta ergonomia była na wysokim poziomie, bo jednak wychodzę z założenia, że coś, co jest ergonomiczne, będzie wpływało na nasze zdrowie i również na tą pracę, tak jak wspomniał Janusz, że trzymamy tą rękę gdzieś wyżej i żeby tym narzędziem pracowało nam się po prostu wygodnie i lekko. No stąd też między innymi troszeczkę w mojej nazwie firmy BWR Ergon od ergonomicznych jakby zastosowań, czyli jakby stawiam na to, żeby coś było takie właśnie porządne, ergonomiczne, więc jak dobieram sobie elektronarzędzia, czy elementy zamocowań, czy w ogóle materiały w postaci chemii budowlanej, to zwracam na to uwagę, żeby to było w dobrej jakości i żeby to było wedle zastosowania oczywiście, czyli nie wybierając dużej uniwersalności, tylko jednak kierunkowość i to, żeby to było właśnie ergonomiczne, jeżeli chodzi o narzędzia, dobrze leżało w dłoniach, żeby było lekkie, żeby się tym wygodnie, bezpiecznie pracowało. Także no można to tak ogólnie tak naprawdę ubrać, no bo tych wszystkich słów naprawdę można by było bardzo dużo do tego znaleźć. Ale bardzo fajnie, bo jakby te same słowa klucze, te same hasła, jeżeli chodzi o pracę waszą z elektronarzędziami, słyszę też od naszych PM-ów, od inżynierów w R&D, więc jakby chyba troszkę się to pokrywa i spotyka, a musiało się spotkać, bo maszyny Rawplaga do was trafiły. Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że konkurs i dlatego używacie, czy dlatego, że to faktycznie jest niezły sprzęt, co najmniej można tak wnioskować po waszych wpisach też, jeżeli chodzi o sprzęt w internecie. Któreś z tych narzędzi były już przez was testowane, prawda? Które tutaj na stole nieprzypadkowo... Są dalej testowane. Są dalej testowane. Jak te testy wypadają? Zajechaliście jakąś maszynę, zapytam, w imieniu serwisu i PM-ów, których bardzo pozdrawiamy. Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, miałem okazję zdobyć i zakrętarkę, wkrętarkę i szlifierkę kątową. I jest cały czas używana, dają naprawdę radę. Ale muszę podkreślić tu bardzo ważną rzecz, że potężny egzamin elektronarzędzia zdały podczas naszej akcji Różalandu, nie? Tak. Powiedzmy chwilkę tym, którzy nie wiedzą. Niedawno, to jest zresztą cykliczna wasza impreza charytatywna, tak ją chyba możemy nazwać, gdzie pomagacie azylowi dla zwierząt. Ja mam zresztą tutaj nawet opaskę. Zwierzaki lubicie? Zwierzaki lubicie, czy to bardziej na zasadzie takiej, żeby po prostu gdzieś pomóc? Jest ta miłość do zwierząt, to tak czy siak. Natomiast grupa podjęła taką inicjatywę, żeby w tym roku wspomóc Różaland, żeby zrobić tak zwany Pimp My Różaland, czyli własnymi siłami tyle osób, ile przyjedzie, sumptem też firm, które współpracują z grupą, żeby Rawplag też tam był? Rawplag oczywiście. To zgadza się. Janusz tutaj bardzo ważną kwestię podkreślił. Rawplag grał ogromną robotę, jeżeli chodzi o Różaland, z tego względu, że dostarczyli elektronarzędzia, również techniki zamocowań i dzięki tak naprawdę i elektronarzędziom i tym materiałom z technik zamocowań mieliśmy w ogóle okazję, żeby pracować, bo oczywiście ludzie, którzy przyjeżdżali, przywieźli ze sobą swoje narzędzia, ale było wiele takich specjalistycznych narzędzi jak gwoździarki, jak piły do drewna, które
No szczerze mówiąc, to Gwoździarki bez nich strasznie- to byśmy tego nie zrobili. Nie? Znaczy gwoździarki strasznie przyspieszyły robotę przy montażu łat, nie? Tak. No i jeżeli- furorę robiły ogólnie, No, bo każdy dla sam- chciał tą dla- gwoździarkę wziąć i sobie Dla te samego gwoździe. Marcina Różala przecież Wszyscy je bardzo, lubią. bardzo się spodobała Tak, tak. gwoździarka, No, ty także zresztą Janusz miałeś u siebie w filmiku taki urywek kadru, jak I Marcin opowiada. sobie żartował, że gwoździe są tańsze od naboi. Więc... także nie, no naprawdę zdały egzamin. One mają takie zabezpieczenia, że nie zadziałałyby jak naboje. Ja Ale... wiem, bo szczęście. musi być docisk, nie? Żeby wyszczelić, ale naprawdę te elektronarzędzia przechodziły z rąk do rąk. Nie było chwili, żeby one gdzieś tam stały. No stop, były w robocie. tyrany. No, były tyrany, tyrany po baterie prostu. non-stop wymieniane i naprawdę zrobiły ogromną robotę, nie? Zdały były na prawdziwym polu bitwy, że Tak. Ja co prawda się jakoś tak nie To a propos, powiem tylko powiem wam, że długofalowo. akumulator, nie wiem czy mieliście okazję z niego korzystać, ale to 8 to jest nowy akumulator, który jest jeszcze właśnie się mocniejszy. tak przyglądam tej No właśnie widzę, że tak zerkasz, a ja No. zapomniałem o tym powiedzieć. Tak, tak. Mieliśmy No, tylko widzę, że właśnie jest 2-amperowe ósemka. baterie do zestawów, które wygraliśmy. Ale też, Więc do zestawów. do ale zestawów, które na wygraliśmy, budowie tak. u Różala pracowały piątki. Tam były piątki, no bo wiadomo, że jednak piątka takich zastosowań będzie miała większy sens, nie? No bo jeżeli używamy jakiejś tylko zwykłej wkrętarki i robimy jakieś Drobne rzeczy. zamocowania po prostu, montaże małe, To no i to dwójka starczy. jest wystarczająca, czy nawet przy suchej zabudowie, jak przykręcamy jakieś kotwy, grzybki przy krokwiach, przy jętkach, Tak. no to No dlatego ona też staramy się... jest lekka wtedy. No właśnie, nie jest konieczność używania piątki przy takim czymś, bo to też robi swoją wagę, nie? Ale jak już jakieś otwornice zamontujemy, wiercimy w drewnie, w płycie OSB drewnopochodnej itd., itp., no to już jednak ta piątka musi być zamontowana. No stary, chciałem zapytać was o jedną rzecz, bo skoro fachowcy robią robotę i skoro maszyny robią robotę, wszystko jest cacy. Dopóki tak jest. Natomiast zamieniliśmy 2 słowa właśnie, Szymon, o tym, że nie zawsze to ważne ogniwo w postaci budowlańca, wykonawcy funkcjonuje tak, jak powinno z konkretnym produktem, z konkretną maszyną. Niekoniecznie zdają sobie z tego sprawę niektórzy budowlańcy, jak pewne maszyny działają, jaka jest ich charakterystyka i z tego często wynikają błędy i w pracy, i w montażu, na przykład wszelakim. Jest tak, czy tak nie jest z waszych obserwacji? Bo wy macie o wiele większą wiedzę na ten temat. Ja to wiem na przykład od serwisu czy od wsparcia technicznego, że często jest tak, że pewne rzeczy wracają do nas, nawet po 2-3 razy, gdzie klient twierdzi, że maszyna nie działa. Potem się okazuje, że na przykład był po prostu zużyty gaz w osadzaku i klient nie wiedział, nie zdawał sobie z tego sprawy, po prostu mu nie działało, to wystarczyło wymienić gaz. Spotykacie się z czymś takim? Nie posądzam was, broń Boże, bo... Wiem do czego pijesz konkretnie i faktycznie ma to miejsce, bo wykonawcy nie do końca mają wiedzę, bądź nie chcą jej posiąść, no bo ta wiedza jest ogólnodostępna. Wystarczy albo wejść w kartę techniczną produktu, albo zadzwonić do przedstawiciela, tak jak właśnie Janusz wspominał, że wasi przedstawiciele są ogólnodostępni i to wsparcie działa naprawdę na dobrym Wystarczy poziomie. naprawdę tylko zadzwonić. Dokładnie. Albo pojawić się tu, gdzie dzisiaj Tak. nagrywamy, czyli w To Akademii dokładnie Rauplaga. użytkują te elektronarzędzia bądź stosują, nie wiem, techniki zamocowań, kołki, strzelam, niezgodnie z ich przeznaczeniem albo nie w odpowiedni sposób je montują. Szybki, prosty przykład. Mamy tutaj na przykład wkrętarkę, która ma 55 Nm. Jest to taka wkrętareczka dosyć słaba, ma swoje zastosowanie do jakiegoś montażu, troszeczkę nawet ona powierci, bo ma tam jednak przełożenie na jakieś drobne wiercenie. No ale jeżeli wykonawca zakupi sobie taką wkrętarkę i będzie klej do płytek nią mieszał, no to wiadomo, że ją spali za chwilę. I potem ona może wrócić na serwis, a co to za firma, wkrętarka spaliła się, tam badziewie, nie? No jeżeli ją stosuje niezgodnie z jej przeznaczeniem, bo jakby nie jest ona dedykowana do takich ciężkich prac, tylko bardziej do prac montażowych, no to sorry, winę tu. No to wiadomo, że no każda inna się też spali, no bo przecież ten silnik z przełożeniem bezszczotkowym czy szczotkowym, w zależności jak jest zbudowana, no i tak się po prostu zajedzie, nie? I to samo jest chociażby przy kołkach. No ja zresztą nawet
przy A odbiorze propos, samochodu. tutaj też są kołeczki, które wy wybraliście, bo stwierdziliście, że są okej na co dzień, tak? Że Tak, bo je korzystacie z- stosujemy, dokładnie. No, Ale tu jeszcze nie ma chciałem- przypadku, jeszcze tylko wejdę słowo, że nie ma przypadku i broń Boże, żeby ktoś, kto nas w tej chwili ogląda, nie zakładał, że to jest na przykład nowe narzędzie roleplaga, tylko tutaj chłopakom Chcieliśmy ją na grupie reklamować akurat. Tak, możemy jako tajny projekt, który dopiero teraz wychodzi. Natomiast Prototyp. tutaj chłopaki oglądali i sprzęt, z którego korzystają i z którego jeszcze nie korzystają. No a to jest autentyk sprzed 100 lat, no bo tak zaczynała firma Roleplag. Ale jaka jest ewolucja wtedy, nie? No, Bo Widać, wtedy, tak, widać. Jak gdzieś są jakieś slesze w internecie, to również można by było taki zrobić z samą wkrętarką, czyli Dokładnie, po szybkie kolei. stop klatki. Tak jest. Każdy rok po roku, jak ewoluowała wkrętarka. Od razu zmysł marketingowy się No włącza. tak. Szymon, przerwałem ci, mówiłeś wcześniej też o kołkach. Tak, bo przypomniała mi się taka ciekawa anegdotka jeszcze z tego dnia, kiedy odbieraliśmy samochody w salonie Volkswagena. Omawialiśmy sobie nasze filmy. Tak, po prostu na temat taka luźna gadka była z działem technicznym. I oni też zwrócili właśnie na to szczególną uwagę, że jakby dużo osób składając wszystkie filmy do konkursu nieprawidłowo stosowała kołki. Nie tak jak potrzeba. I też między innymi jako jedyny podobno zastosowałem prawidłowo kołek ramowy do montażu zestawu ogrodowego, czyli jakby nie włożyłem go w ścianę, a przełożyłem go po prostu przez element mocujący. Nie? To jest tak jakby Niby błahostka. niby błahostka, a jednak ona ma duży wpływ na to, w jaki sposób będzie przymocowany ten element. I to też odpowiada trochę na moje pytanie, bo skoro byłeś jedyny, to znaczy, że nie jest dobrze z tą wiedzą. Nie jest dobrze. A to jest tak, i powiem szczerze, że ja nawet nie wiedziałem, że się skupiałem na tym, czy go dobrze zamontowałem, czy nie, tylko po prostu u mnie to było automatyczne. Jakby wiedziałem podświadomie, że trzeba go tak zamontować, bo nie czytałem, szczerze mówiąc, karty technicznej. No, udało się na całe Przy szczęście. okazji polecamy kanał YouTube Polska Roleplaga, gdzie bardzo dużo właśnie prawidłowych materiałów o prawidłowym montażu się pojawia i korzystaniu z elektronarzędzi. Jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej na temat produktów Roleplaga, to myślę, że to Takie jest filmy dobry są kierunek. zdecydowanie potrzebne. Janusz, u ciebie coś? Poza tą ósemką, która już jest? Nie, no w sumie Ja też nie jeszcze- mam ósemki. Aha, rozumiem, że nie brakuje w ofercie, tylko Piątki brakuje też nie wam. mam. Nie brakuje w ofercie, tylko brakuje wam. Rozumiem. To już musimy tutaj się uśmiechnąć do kolegów i koleżanek jeszcze z naszego działu. Zobaczymy, co się da z tym zrobić. Pogadamy Natomiast z panią Krysią. z panią Krysią. Osadzak z panią też by mi się przydał. Osadzak. Każdy marzy o osadzaku, bo osadzak to jest po prostu... No hit. Mieliśmy nie Miałem mieliśmy okazję nim klnąć. chwilę się pobawić, to powiem szczerze, że długi okres czasu wychodziłem z założenia, że nie jest mi to potrzebne, bo to taka moja fanaberia, bo to wydawanie kasy będzie. No powiem szczerze, że mega by to ułatwiło robotę. Znowu przyczynia się tutaj ta ergonomia, o której wspominaliśmy. Czas pracy, On jest niby taki lekkość wielki, pracy. ale jak się Nie, go on trzyma, jest bardzo jak się go wyważony. trzyma, no właśnie mówię, że on jest jakby taki duży, Tak, natomiast ale trzyma się go on w jest ręce tak, wielki. że nie chce się go wypuścić z łapy po Tak, prostu. ja go zobaczyłem, mówię, Jezus Maria, jakie to jest wielkie. No przecież ja tego nie utrzymam jak gdzieś przy suficie, ale naprawdę jak się weźmie w rękę, to on po prostu ma taką dużą obudowę, a wcale nie ma takiej wagi. Ale jak montujemy jakieś zawiesia, nie wiem, mam na przykład do zrobienia 100 zawiesi, no to kurczę, młotowiertarka, Kołek. jazda z koksem, kołek stalowy, dybel stalowy, przepraszam bardzo, no to wiadomo, no bo to według zastosowań znowu się tutaj to słowo wkrada. No ale jakbym miał taki osadzak, no to zdecydowanie by to ułatwiło tą pracę, tą ergonomię, tą lekkość, tą prędkość, bo teraz tak naprawdę warto wspomnieć o tym, że na dzisiejsze czasy czas jest najbardziej wartościowy i najwięcej też kosztuje. Im będziemy sobie bardziej ułatwiać tą robotę, A im czym bardziej będzie to- szybsza i sprawniejsza, Tym więcej będziemy mieli czasu na nagrywki nasze. Dokładnie. no i czasu, żeby spędzić, nie wiem, z rodziną, Tak. z córą, z synem. Reżyserka mi tu podpowiada, że dostałem wiadomość. No i właśnie dostałem wiadomość, że moja córka urodziła. Naprawdę? No, No co ty mówisz? I Janusz został dziadkiem. właśnie No zostałem to, dziadkiem. to gratulacje nie tylko z okazji wygrania wykonawcy roku, ale... Że akurat trafiło to na- tylko muszę, bo wy w duecie jesteście cały czas, więc Akurat trafiło to na antenę dzisiaj, przed chwilą i to już mamy zajawkę tego podcastu. Ale ile dzisiaj To już- pozytywnych emocji. Same pozytywne emocje, ale wiedziałem, że tak będzie z wami. także Super, bardzo się No. cieszę.
Też się cieszę. Mamy gotową zajawkę podcastu na dzisiaj. Ale W trakcie rozmowy. Także będziesz płakał? Nie, także nie ten osadzak musi być, bo Ja chciał zobaczyć w końcu, jak on Słyszysz? płacze. Ale osadzak w kontekście narodzin. Ale musi prostu być, genialnie. nie, bo muszę mieć teraz, widać, jeszcze więcej tego wolnego czasu, nie? Obiecuję, że po odcinku pójdę pogadać i zapytać, co możemy z tą kwestią zrobić. Słuchajcie, ja pozwolę sobie wam cyknąć pamiątkowe zdjęcie zapowiadające podcast, jeżeli mogę oczywiście. Wy Jasne, jesteście chyba oczywiście. przyzwyczajeni, nie? Do takich rzeczy, więc zdjęcie pamiątkowe już jest zrobione. Bardzo wam dziękuję za to, że się pojawiliście dzisiaj w podcaście i w ogóle u nas w centrali Roplaga. Z przyjemnością was słuchałem i słuchałbym pewnie jeszcze długo. Niestety musimy już powoli kończyć, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, może to był pierwszy raz Nie ostatni. i nie ostatni. Dlatego dziękuję wam bardzo. Gośćmi dzisiejszego rollercoastera byli Janusz Matuszczyk i Szymon Stachura. Tak jak mówiłem, mam problem z nazwiskami, muszę sprawdzać. Prowadziłem ja, czyli Michał Rainczuk. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam tradycyjnie już do tego, żeby jakiś feedback zostawiać gdziekolwiek słuchacie podcastu, czy to na oficjalnych kanałach, na Spotify'u, YouTubie, czy w każdej innej aplikacji, gdzie do nas traficie. Dawajcie znać, co wam się podoba, co wam się nie podoba, czego byście jeszcze chcieli. No i mam nadzieję, że słuchacie i oglądacie dalej. No i na sam koniec myślę, że Szymonem chcielibyśmy pozdrowić całą grupę pracy wykończeniowej, Dokładnie. Ty masz... Mirka grupę, Pozdrawiajcie wszystkich, kogo chcecie. Dariusza Rubczyńskiego, wspaniali ludzie i chcielibyśmy zachęcić wszystkich, którzy jeszcze nie są dołączeni do naszej grupy pracy wykończeniowej i również grupy izolacji Rokul, żeby zaobserwowali te strony. Naprawdę dzieje się tam sporo dobrego I wszyscy możemy się tam spotkać. i wszyscy możemy się spotkać. A potem w realu, na przykład przy takich No ale akcjach, co które- najważniejsze, możecie tam nas spotkać. Dokładnie. A ty masz jeszcze kogoś nowego do pozdrowienia? Nie chcesz skorzystać z okazji? Moją wnuczkę chciałbym To będzie serdecznie pozdrowić. Będzie Myślę, pamiątka. że w późniejszym etapie, jak już będzie miała 6 lat, 7, będzie mogła to zobaczyć, odsłuchać, zobaczyć też, bo to w formie filmu będzie. To niesamowite, że nam się to zdarzyło dzisiaj. Zdążyła się urodzić podczas tego podcastu, także będzie to pamiątka, myślę, też na całe życie. Ciekawe, czy był już podcast kiedykolwiek, gdziekolwiek taki, w którym przyszła akurat wiadomość, że narodziło się nowe dziecię. Nie. Myślę, że mamy szansę być pierwsi. No i będzie strasznie pamiątkowy film, nie? Na pewno. No, taka wiadomość na podcaście. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Naprawdę To bardzo ja mega dziękuję. miło. Było przesympatycznie. Wszystkich zapraszam do słuchania i oglądania kolejnego odcinka, a na dzisiaj to już wszystko. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki.